Nareszcie jest klej do świec od firmy Pentard. Przetestowałam dla siebie i dla Was. Świetny, a w dodatku niepalny. O tej wyjątkowej zalecie będzie jeszcze na końcu, no ale wróćmy do preparatu. Przetestowałam go na papierze ryżowym oraz serwetkach. Sprawdziłam, jak na nim siada farba, konturówka, a także nowy lepki klej, który klei się do wszystkiego. I jak dla mnie petarda, no ale jedziemy z tym koksem, żebyście mogli sami ocenić. Dowolne świeczki, ale białe i grube, żeby spalał się w nich tylko środek. No przecież ścianki ozdabiamy i niech zostaną. Klej oczywiście można nakładać pędzelkiem, ale jest niewygodnie, bo bardzo ucieka z powierzchni i dużo lepiej zrobić to palcami. Próbuję Wam pokazać, ale w kamerze kompletnie tego nie widać. My nakładamy, a on ucieka. Taki świeżo nałożony naprawdę bardzo ucieka i wydaje się, że nie będzie można tej świeczki pokryć klejem. Ale chwilkę powcierajcie palcami i będzie ok. Nakładajcie cienko, gdy pod palcami zaczyna lekko przesychać, wtedy zaczyna dużo lepiej łapać. A gdy skończycie nakładanie kleju i po chwili pojawią się pojedyncze dziurki, to nie szkodzi. Zacznę od papieru ryżowego, ponieważ papier można nalepić na świeczkę właściwie tylko klejem. Serwetkę można wtłoczyć na ciepło, na przykład suszarką, ale papieru ryżowego nie, więc super, że mamy ten klej. A teraz, czyli od momentu, kiedy klej nałożymy na świeczkę i wysuszymy, ozdabiamy powierzchnię jak każdą inną, czyli jak pudełko albo szkło. Papier ryżowy. Smaruję powierzchnię klejem do świec pod papierem, przyklejam papier i smaruję na wierzchu. Ten klej ma bardzo ładny połysk, a właściwie bardzo ładny mat, ponieważ po wyschnięciu wygląda jak świeczka i jeżeli macie ochotę, to można całą świeczkę przemalować jeszcze raz tym klejem. W tym papierze ryżowym osobno przykleiłam obrazek i osobno wycięłam oraz przykleiłam narożniki. Z papierem ryżowym, jak widzieliście, zero problemów, a teraz pomęczymy się z serwetką. Jeżeli chcecie ozdabiać świeczki, ale nie chcecie wydawać na klej, to można to zrobić praktycznie bezkosztowo, czyli suszarką. Tą metodę przypomnę Wam króciutko na końcu filmu, no ale teraz lecimy z klejem do świec. Na start, dla rozgrzewki, wzięłam na tapetę małe wzory. Klej dałam pod serwetkę i na serwetkę i powiem Wam, zero problemów. Wszystko pięknie siada i praktycznie nie ma zmarszczek. Ta świeczka nie jest biała, ona jest kremowa, ale wzory na serwetce były na białym tle. Po przyklejeniu praktycznie brzegów nie widać, po prostu petarda. Gdy coś testuję, to uważam, że nie ma miętkiej gry, więc idę w większe wzory i zobaczę, jak siadają. Przybyłam, zobaczyłam, przetestowałam i poległam. Ale praktycznie niczego innego się nie mogłam spodziewać, ponieważ taka duża serwetka przyklejana na przykład na słoiku też byłaby paskudnie pomarszczona. Ale pomyślałam, że nie poddam się bez walki i zrobię drugą próbę. I to była turbo porażka. Tak bardzo chciałam pędzlem wyprostować zmarszczki, że urwałam kawałek serwetki. Ale przecież nie poddam się i te dwa zmarszczuchy wykończę, bo w deku twardym trzeba być, a nie miętkim. Zresztą ten wzór z aniołkami jest bardzo ładny i pomyślałam, że nie będzie problemu, żeby urwane skrzydełko po prostu domalować. Farba na kleju do świec siada genialnie, on jest trochę tępy, więc bardzo dobrze maluje się każdą farbą akrylową. Kamera trochę wybacza, w kamerze nie wszystko widać i mam nadzieję, że nie widać, że tło do aniołków dobrałam trochę średnio. Ale w planie mam jeszcze konturówkę i nie będzie tego widać. Troszkę w tym intensywnym tle zginęły mi aniołki, więc skośnym pędzelkiem podkręcam kontrasty, czyli biel. Wersja z serwetką prawie gotowa, więc wróćmy do papieru ryżowego. Obrazki na białych świeczkach mogłyby już tak zostać, bo to całkiem fajnie wygląda. Ale pomyślałam, że jeszcze troszkę przetestuję, więc zaczynam od malowania farbą. Bez względu, czy nakładam ją gąbką, czy pędzlem, to na tej powierzchni, czyli na kleju do świec, siada świetnie. A teraz sprawdzę konturówkę. Na początku biała. Białej mam dużo, ale wszystkie są w takiej prawie wykończonej formie. Czy Wy też tak macie, że zbieracie takie resztki? I te świeczki, czyli test, to moment, kiedy przyszło ich ostatnie 5 minut. Oczywista oczywistość, że konturówki na farbie siądą dobrze, więc testuję tutaj na bokach, na tych reliefach, bo tutaj nic nie było farbą malowane. Tutaj jest tylko klej do świec.
Na farbie też coś domaluję, ale to żadne odkrycie. Natomiast konturówka na kleju do świec siada pięknie, po prostu gra gitarra. To jest taka sama konturówka, ale w wersji perłowej i ona mi się przydała do aniołków. Jest delikatniejsza i jeżeli nie chcemy, żeby wybijała się na pierwszy plan, to właśnie taka wersja perłowa jest super. A to jest druga nowość od Pentartu, czyli klej, który po wyschnięciu pozostaje lepki, dokładnie w taki sam sposób jak klej do złoceń. Popapram nim trochę świeczkę tu i tam, zobaczymy jak się do niego kleją różne preparaty. Poprzednie świeczki pobrudziłam gąbeczką, a tutaj zrobię kropki patyczkiem do szaszłyków. Nie warto korzystać z pędzli, bo gdy klej wyschnie, bardzo trudno go domyć. Brokat, płatki Galaxy oraz srebrna folia Thermoton. Zobaczmy jak to wszystko się ładnie złapie do kleju taki, czyli do kleju lepkiego. Dokładnie posypuję, a potem jeszcze dokładniej to wszystko omiatam, żeby zostało tylko to, co się dobrze przykleiło. Klej taki jest taki mocny, że gdy dotknęłam palcem miejsc, gdzie on był niepokryty jakimś dodatkowym złoceniem, preparatem albo sreberkiem, to odrywał mi całe zdobienie aż do świeczki. Po wyschnięciu jest niewidoczny, ale bardzo lepiący. I warto pamiętać, gdzie go nakładaliśmy, bo jak włożymy w to palucha, to katastrofa gotowa. Jeżeli po przyklejeniu płatków Galaxy, a szczególnie po przyklejeniu folii Thermoton, macie wrażenie, że są miejsca, gdzie się jeszcze troszkę coś lepi, to warto całą pracę posypać pasującym brokatem. Producent obiecuje, że ten klej jest niepalny. No sprawdźmy. Kawałek papieru ryżowego z jednej strony posmarowałam go klejem i wysuszyłam. Suche, z lewej strony jest klej. Zaczynam palenie od części niepokrytej klejem. Jak widzicie, tego się można było spodziewać, ogień łapie natychmiast. A ten kawałek zabezpieczyłam klejem. Zobaczcie co się dzieje. Niby ogień się trochę łapie, ale natychmiast samoistnie gaśnie. Uwielbiam Pentart za takie mądre rozwiązania, po prostu tu nie ma lipy. Obiecałam Wam przypominajkę, jak przykleić bezkosztowo serwetkę do świeczki suszarką. Jedynym plusem tej metody jest bezkosztowość. Nagrzewamy, wcieramy i gotowe. Tylko to gotowe zazwyczaj trwa kilka albo kilkanaście minut. Takiej powierzchni nie pomalujemy farbą ani nic do niej nie przykleimy, bo po prostu nie będzie się trzymało. A gdy ogień dojdzie do serwetki, to wszystko to się koncertowo spali. I dlatego klej do świec od Pentartu jest świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze, szybko się klei, możemy potem świeczkę ozdabiać jak chcemy, a co najważniejsze, tą świeczkę można zapalić. Czasami widzę w necie piękne świece ozdobione po sam knot. Naprawdę piękne, ale trudno to nazwać świeczką. Jest to po prostu śliczna ozdoba stojąca. Jeżeli lubicie takie ozdoby, to oczywiście można, ale ja wolę, gdy moje prace są użytkowe. A przy tym kleju do świec to jeszcze bezpieczne. Swoją drogą, gdy komuś dam taką świeczkę, to bardzo fajnie, gdy ją spali do końca, bo w przyszłym roku będę mogła dać nową, inną, piękniejszą. Jeśli chodzi o moją ocenę kleju do świec, to uważam, że jest 10 na 10. Jeżeli już używałyście, dajcie znać, jakie macie odczucia i jak Wam wyszło. Dogrywam głos i przypomniały mi się jeszcze dwie rzeczy, o których zapomniałam w czasie testu. Farby, których używałam, czyli Stamperia wersja Allegro, są matowe, więc już nie potrzebowałam całych świec malować jeszcze raz klejem do świec. Ale jeżeli chcecie, to można, bo jak wspominałam, ten klej daje bardzo ładny świecowy połysk. Albo zamiast kleju możecie użyć wosku, to też będzie świetnie wyglądało. Tyle do powiedzenia, a film już się kończy. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle linki do wszystkich produktów użytych w filmie znajdziecie pod tym wideo. A ja Was zapraszam na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.